Wojciech upiekł tę piękną chałkę, ale nikt mu nie pogratulował. Pogratuluj mu. Zasubskrybuj kanał. Dzień dobry Państwu, Wojciech z tej strony. Jesteśmy w cyklu Przyjrzyjmy się temu i dzisiaj mamy do obejrzenia takie urządzenie, jakim jest pasek. Zamówiłem jakiś czas temu ten oto zestaw, który przyszedł w takich obrzydliwych, cienkich torebkach. Ja nie mówię, że one są niepraktyczne, tylko że są po prostu takie jakby ze śmietnika. Przyszły do mnie oto te paski. Są to paski, które są wzorowane na paskach z klamrami Cobra, ale w odróżnieniu od tamtych pasków są zrobione całkowicie z plastiku. Zapraszam do recenzji i do jednego testu, który przeprowadzimy dzisiaj. Porównamy sobie teraz te dwie klamry. To jest Cobra z 2017 roku, kupiona w firmie Bayonet. Myślę, że osoby, które znają te klamry, to będą znały również i tę firmę. Metkę. Made in Poland. Oczywiście klamry nie są robione w Polsce, chyba są ze Stanów sprowadzane. Parametry techniczne są takie, że tutaj pasek ma 45 mm, w przypadku tego paska chińskiego szerokość paska to jest 38 mm. Tutaj są spokojnie zapas paru milimetrów, gdzie można by było umieścić pas 40 mm, ale to w tym przypadku już to są małe różnice. Konstrukcje są całkowicie różne. Zastosowania tych pasków są również odmienne, ponieważ to jest tak zwany pasek taktyczny, czy tam pasek funkcjonalny. On służy do wszelkiego rodzaju akcesoriów mundurowych, czyli tam kabury, zasobników itd. Ten pas jest kopią, pewną analogią tego pasa drugiego. Jest to po prostu taki zwyczajny pasek cywilny, zrobiony przez Chińczyków. Tu jest odlew stalowy, tu jest odlew z jakiegoś tworzywa. Zrobimy pewien test, który moim zdaniem jest warty do zrobienia, ponieważ sprawdzimy sobie wytrzymałość w ogóle tej klamry na te deklaracje, które tutaj są oznaczone. Tu mamy pierwszą deklarację, że w przypadku pasa zapiętego mamy odporność 24 N, czyli taką siłę możemy tutaj przyłożyć i ona powinna wytrzymać, czyli do tej siły do 24 N lub do 12 N w przypadku samej klamry, czyli jeżeli będziemy w jednej strony przyczepimy, a z drugiej będziemy ciągnąć, no to ta klamra powinna wytrzymać 12 N. Co jest ciekawe, tu Chińczycy nie wiem, czy nie poszli trochę za bardzo optymistycznie, ponieważ ta klamra stalowa ma deklarowaną wartość 9 kN i 18 kN w pętli. Dzisiaj właśnie taki test, który za niedługo przeprowadzimy i sprawdzimy, czy ten pas będzie w stanie utrzymać po prostu mnie wiszącego na nim. Zaczynamy część testu praktyczną i do tego celu wykorzystamy mój drążek stalowy, karabinek, pętlę, paski do testów i moją uprząż wspinaczkową Singing Rock Urban 2. Co teraz zrobimy? Żeby sprawdzić wytrzymałość tych pasów, wykorzystam swoją siłę statyczną, czyli w przypadku mojej wagi tutaj z całym sprzętem jest to 105 kg, a jak wiemy 105 kg musimy przemnożyć przez wartość G, czyli przyciągania ziemskiego 9,81 m/s². I z tego nam wychodzi moje oddziaływanie na ten system będzie w okolicach 1030 N, czyli 1 kN, więc tak naprawdę w każdym przypadku powinienem się bez problemu móc powiesić na każdym z tych pasów. W tym przypadku Bayonet, to ja z tego nie mam absolutnie żadnej wątpliwości, że wytrzyma. Plastikowy pasek, no to już jest zagadka. Pewnie wytrzyma, ale wszystko pokaże nam drążek. Mamy tutaj cały mój system i teraz tak, zrobimy sobie pętlę,
która będzie praktycznie tej samej długości, więc ja to bym w ogóle zrobił tak, że ja po prostu sobie to przewieszam. Staram się, żeby się to nie zaginało. Tutaj to zszycie sobie wykonam. O, tu. I teraz zrobimy testowe powieszenie. Zobaczmy. O, jest. O. Całkowicie można temu zaufać. Jest. Trochę się bujam. Ups. O. Zobaczcie. Bierzemy pasek, przewiesimy go i spróbujemy się na nim podwiesić pod karabinczyk. Mamy tu za długi odcinek. Jeżeli to się zerwie, to tu mamy jakieś 20 cm. Najpierw przetestujemy kobrę. Zakładamy kobrę. Możemy ją odrobinę wydłużyć. Ten pasek ma dużo. On ma chyba ze 1,40 m tego zapasu. Tylko tu ważne, żeby klamra przechodziła i zapięcie było gdzieś w połowie. Dobra, mamy. I teraz sprawdza. A nie, czekajcie, obrócił się karabinczyk. Nie może. Widać, pętla jest luźna. I patrzymy, czy pasek bajonetu wytrzyma. Pasek bajonetu wytrzymuje bez problemu. Przejdziemy teraz do paska tego chińskiego. Nie będziemy tu wykonywać żadnych gwałtownych ruchów ani obciążeń zrywających, bo nie potrzebujemy tego. Powiem Wam jeszcze, że w przypadku pętli one mają odporność na poziomie 22 kN i to deklarują certyfikaty, to Wam wkleję w opisie filmu. Dlatego to jest na pewno, na 100%, a w przypadku tego czegoś to nie ma takiej absolutnie możliwości, żeby to zweryfikować, bo to jest chińskie urządzenie. To Wam powiem o odporności, jeżeli chodzi o siłę zrywającą. Jeżeli nie mamy tutaj żadnej możliwości wyhamowania, czyli nie ma sprężystości ten zestaw, to w przypadku, gdy moja waga jest około, czy moja siła, którą wywieram statycznie, jest około 1030 czy 1 kN, w przypadku, gdybym odpadł na niedynamicznym zestawie, czyli w przypadku jakbym odpadł z 30 cm na ten pasek, to jest duża szansa, że to zerwę, bo siła dynamiczna wyjdzie powyżej 30 kN i to są tego typu wartości. Ale tutaj nie będziemy tego testować w taki sposób. No, spróbujmy. Trochę się boję. Też obciążymy w taki sposób, że się najpierw na tym moi drodzy, wielka próba. Widzę, jak ciężko tu jest. Puszczam to. Wiszę tylko na tym pasku. Słyszycie? Zapieram się nogami, to pewnie trochę tej idzie na boki, ale no, jak widać, chiński pasek wytrzymał. Tutaj jest luz cały, więc to nie trzyma. Ta pętla nie jest w tym momencie. Dobra, schodzimy. Test przeszedł pozytywnie. Kończymy test. Oczywistych względów nie będę robił takiego podstawowego testu funkcjonalnego, czyli zakładanie i trzymanie spodni, bo wiemy doskonale, że to urządzenie się do tego będzie nadawało. Jeszcze jeden aspekt, o którym nie mówiłem na początku, czyli cena tego paska jest absurdalnie niska. Taki pasek można kupić nawet za 15 zł, już z przesyłką, tylko że musicie kupić tych pasków przynajmniej ze 4-5, żeby
wyszła Wam taka cena. Dlatego jak już kupujecie, no to trzeba dla całej rodziny. Widziałem też inne recenzje i te paski wytrzymują u ludzi wiele lat, więc, bo to nie jest nowa rzecz, więc jak najbardziej tutaj temu dajemy plus, temu dajemy okejkę. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie zobaczyć więcej podobnych testów. Nie powtarzajcie tego testu z wiszeniem na tym pasku absolutnie, ani zrywaniem tego paska, bo te wartości, co tutaj są, to są takie, wiecie, napisane, bo są napisane, bo ściągnęli z jakiegoś innego paska te wartości i sobie je tu po prostu wydrukowali. To nie ma nic wspólnego absolutnie z jakimkolwiek testowaniem. Jedynym testem, który przeprowadziliśmy, był dzisiejszy test wiszenia moim ciężarem na tym, więc 1 do 1,5 kN myślę, że taki pasek by spokojnie wytrzymał, ale powyżej nie polecam i nie będę sugerował, żeby takie testy robić, bo po prostu one się będą mijały z jakimkolwiek celem. Znajdziecie to wszędzie, więc nawet nie będę Wam tego nigdzie udostępniał. Janek, wszystkiego dobrego, zdrówka, pozdrawiam.